To już drugi odcinek naszej mongolskiej przygody. Tym razem ruszamy na bezkresne stepy, surowe, dzikie przestrzenie, gdzie asfalt to rzadkość, a horyzont nie ma końca. Przenocujemy w tradycyjnym gerze, czyli mongolskiej wersji jurty, która od wieków daje schronienie koczownikom. Czeka nas noc w chłodzie, deszczu i wietrze. Dokładnie tak, jak wygląda prawdziwe życie na mongolskich stepach. Siemanko, ja już się zbieram, ruszam dzisiaj podobno w piękne miejsca. Pytałem się teraz chłopaka w hostelu, bo zapytał, gdzie jadę, po prostu powiedziałem mu, on mówi very good choice. O, to mnie ucieszyło i to bardzo. Tu jest nasza furka na najbliższe dni i startujemy w trasę. 450 km dzisiaj do zrobienia. To jest kozacka fura. Jechałem taką... Gdzie? W Kazachstanie. Mamy teraz krótką przerwę na kawkę i siku. No i powiem wam tak, no dookoła stepy po prostu. No i co jakiś czas właśnie tam jedna jurta stoi, druga. Bardzo dużo bydła wszędzie dookoła. Teraz mieliśmy tak, że mijaliśmy, chyba nie wiem, 100-200 koni, no po prostu wszędzie były. Przy rzece akurat. Pięknie to wygląda. Pod względem natury naprawdę cudownie. Pomyślcie sobie, że Mongolia jest najrzadziej zaludnionym krajem świata. Ona jest kilkukrotnie większa od Polski, a na kilometr kwadratowy przypada 1,7 albo jeszcze nawet mniej osoby. No ale połowa populacji tego kraju żyje w Ulaanbaatar właśnie, no to sobie wyobraźcie. Właśnie rozmawiałem z moim przewodnikiem, kierowcą, czy on też był z Ulaanbaatar, czy przyjechał i tak dalej, to mówi, że nie, że on przyjechał studiować, już został, ale że właśnie jego dziadkowie byli typowymi nomadami i on zawsze jak miał wakacje, to jeździł do nich im pomagać. No mówi, że to jest inne życie, totalnie inne życie. Zatrzymaliśmy się na obiadek, gulasz, do tego jakaś sałatka z makaronu i normalna, i warzywna. Tutaj coś innego. Zobaczymy, czy to też będzie tak tłuste, jak to, co jadłem wczoraj. Jedziemy już 4,5 godziny i powiem wam, że fajnie, jakbyśmy już dojechali. Wiedziałem, że będziemy długo jechać, bo trasę, którą normalnie robi się więcej dni, ja musiałem skrócić. Przez to właśnie, że pociąg nie jedzie w inny dzień, tylko w weekend. No i powiedzieli mi po prostu, że będzie trzeba więcej jeździć. Ale trudno. Już prawie jesteśmy na miejscu, także nie jest źle. No i dzisiaj w takich jurtach będę spał. Znaczy to oni mówią inaczej niż jurta. Ale to wam powiem później, bo zapomniałem jak mówią. Przed chwilą mówiłem, że pewnie już niedaleko mamy, bo już dość długo jedziemy. No to zapytałem, ile jeszcze mamy. W połowie jesteśmy. Ale w połowie, ale teraz już będziemy się zatrzymywać co jakiś czas, nagrywać. Zaraz mamy tam na jakichś wydmach się zatrzymać, czy coś takiego. No ale mam tak piękną pogodę, że po prostu jestem zachwycony. No i wjeżdżamy na pustynię. 80 km wydm. Nazywają to Little Gobi. Gobi? Yes. Little Gobi. Dokładnie tak. Z takich ciekawostek, których dowiedziałem się po drodze, to jest to, że ci nomadzi już teraz troszkę zmienili styl życia tutaj.
No i nie całkiem ten styl jest taki jak kiedyś, że wiecie, ani prądu, ani wody, ani nic. Znaczy wodę to dalej mają, wiecie, ze studni. Ale że już zaczęli używać też solarów, rozkładają sobie przed namiotem albo na dachu, że wiecie, jakieś radio, telewizor, jakiś tam już prąd mają. Dodatkowo w wielu miejscach po prostu są kable też. O, idzie wielbłąd sam. Dużo wielbłądów tutaj jest. Znaczy teraz tutaj akurat przy pustyni, gdzie jesteśmy. Wcześniej nie było. Wcześniej było bardzo dużo koni. Kurczę, takie piękne, że szok. No ale jak tak jedziemy, dookoła nie ma totalnie nic a nic. I tylko co jakiś czas jest ta jurta po prostu. Kurde, jak to się nazywa? Zapytam się go. Bo jurty to nie, tu się nie mówi jurta na to. Tu się mówi inaczej, ale to jest to samo. Identyczne. W Mongolii tradycyjne namioty nazywają się ger. To nie są jurty, jak często mówi się na zachodzie. Słowo jurta pochodzi z języka rosyjskiego, ale Mongołowie używają własnego określenia ger, co po prostu znaczy dom. To okrągłe, przenośne konstrukcje z drewna i filcu, które od wieków chronią mieszkańców stepów przed mrozem, wiatrem i upałem. I sobie tak myślę, co ci ludzie robią? Ja rozumiem, że oni się głównie zajmują hodowlą bydła. Wiecie, mają owce, mają konie, mają krowy. No ale i tak. To jest ciekawe, że jechaliśmy, a nagle cyk, pustynia. I to jest tak, że tak naprawdę pustynia idzie tutaj pas cały tak. W tamtą stronę to się ciągnie 80 km. No i całkowicie się zmienił krajobraz. Dobrze, że mam taką fajną pogodę, bo jak oglądałem prognozy, to zapowiadali, że ma być lipa. Także mi się udało. Ciekawe, coraz ładniejsze tereny się zaczęły. Im dalej jedziemy. Ale i tak powiedział mi przewodnik to, że najlepsze, co bym mógł zobaczyć, w sumie nie najlepsze. Czekajcie, jak on to powiedział? Aha, nie, że jakbym musiał zobaczyć wszystko, co fajne, to bym potrzebował około 3 tygodni. No bo tak, pojechać na Gobi właśnie, później pojechać tam, gdzie renifery, później pojechać jeszcze w inną stronę, gdzie jeszcze coś innego jest. No i wtedy by to było ciekawa podróż. Ale powiem wam szczerze, że nie wiem, ile by wtedy za nią musiał zapłacić, bo pierwszą cenę, jak mi powiedzieli tutaj, za 5 dni 1500 dolców, z czego 2 dni to była stolica. Powiedziałem, że tam to sobie poradzę sam. No i później oczywiście mnie opuścili, ale i tak ogólnie koszty tutaj są duże. Naprawdę. Ale mam nadzieję, że będzie warto. Jak na razie pięknie. Dobra, idę trochę wspomóc naturę. Podleję to drzewo. Chyba wiecie jak. Naturalnie. Kurde, żeby mi się do butów piachu nie nasypało. Chociaż pewnie to jest nieuniknione. Little Gobi Desert, czyli Mała Gobi, to niewielki fragment pustyni położony niedaleko stolicy Mongolii. Choć nie dorównuje rozmiarem słynnej pustyni Gobi, zachwyca swoim surowym pięknem. Są tu piaszczyste wydmy, stada wielbłądów i samotne drzewa wyrastające z jałowej ziemi. To idealne miejsce, by poczuć klimat pustyni bez wielogodzinnej podróży. Mała Gobi to dowód na to, jak różnorodny jest mongolski krajobraz. W ciągu kilku godzin możesz przejechać z gór, przez stepy, aż na pustynne tereny. Cisza, przestrzeń i brak turystów sprawiają, że to miejsce ma w sobie coś magicznego. To jedna z tych chwil, kiedy natura mówi więcej niż 1000 słów. Ale dziwne te wielbłądy. Nie wiem, czy są ogolone, czy zgubiły po prostu futro, bo niektóre mają troszkę, niektóre nie mają w ogóle. Nie widziałem jeszcze takiego czegoś nigdy. Właśnie teraz się dowiedziałem, dlaczego te wielbłądy nie mają futra. Futra? Chyba tak mogę powiedzieć. Ze względu na to, że w różnych częściach roku mają i nie mają. Teraz akurat nie mają,
bo zbliża się lato i one same gubią, nie golą, tylko same gubią. No i później przed zimą znowu rośnie. Ale nigdy nie widziałem takich wielbłądów, serio. Widziałem bardzo dużo w moim życiu, ale nigdy łysych. Wszędzie pełno koników. No ale nie ma się co dziwić, jak jest więcej ich niż ludzi. A w ogóle owiec to czytałem, że jest chyba 12 milionów? Czy jakoś tak? To w ogóle. Patrzcie, jaka ulewa na zaraz czeka. No i się rozpadało. Mam nadzieję, że zanim dojedziemy tam, to przejdzie. Bo bardzo to zepsuje nasze plany. Wjeżdżamy na stację i chcę wam pokazać, jakie mają tanie paliwo, ale mają tylko 92 oktany. No, ale wychodzi po 3 zł za litr. Cena? Perfekt. No i tak, droga nam się skończyła. I już od teraz do jutra po południu nie będzie drogi asfaltowej. Czyli teraz taka Mongolia, do jakiej przyjechałem. Dobra, zatrzymaliśmy się teraz na chwilkę. Nie dość, że jest po prostu pięknie zielono, to zainteresował mnie cmentarz. Patrzcie, jak to wygląda. Tam jest jedna część, druga i trzecia. Nie wiem, czy to tak wypada, ale podejdę bliżej zobaczyć, bo jestem naprawdę ciekawy. Aha, to są różne takie nagrobki. Niektóre są otoczone. Tak to wygląda. No i wjeżdżamy do tego Orkhon Valley National Park. Miejsce, do którego właśnie zmierzaliśmy. No i zaczynają się piękne widoki. Właśnie taką Mongolię chciałem oglądać. Ta rzeka, która tutaj płynie, to ona wpływa właśnie do Bajkału aż. A tam będę za parę dni. Już do Rosji. To jest piękne. Jedziemy sobie, a tu cyk. Stado koni. Cały czas jakieś mijamy. Tyle koni, co tu widziałem, to chyba nigdy wcześniej. No i dojechaliśmy. No i tak jak mówił, solary mają, ale po prostu dookoła to nic nie było. Cały czas jechaliśmy takimi po prostu drogami, że szok. A oni to elegancko mają zagrody dla zwierzyny zrobione. Samochód. A to pewnie jurta dla gości, w której ja będę spał. Hello. What is the name of this? What's the name? Sutete. Sutete. That means milky tea. Milky tea, but this is the milk with salt. So With salt. yeah, Okay. 80% of water and 20% of milk. Okay, and a but pinch of salt. but And is it like goat meat or yak meat?
This one is a yak milk. Yak milk. Yak milk. Okay. Oh, I drinking one. Oh no, this was not from yak. This was from horse. The milk, like with some percent, like alcohol. Oh yeah. What's the name of this? Arag. Okay. Arag. This is Arag. called fermented mare's milk. Yeah, fermented Yeah, milk. Exactly. Yeah, Yes. traditional like alcoholic drinking. Yeah, but people drink it here as well. Still yeah? drink here. Yeah. Okay, I drink it in Kyrgyzstan, in the okay. mountain. Okay. They call it kumis, right? Kumus, or yeah. something. Kumis. No, Yeah, kumis? this similar thing. I don't remember that exactly, but something like that. Yeah, yeah. Dobra, teraz wam pokażę, jak tutaj wygląda ta jurta. Teraz się dowiedziałem, że oni w tym miejscu, you say 2 months they are here, yeah? 2 months and moving. Yes. Tak, będą się stąd zbierali, 2 miesiące zostają, później się zbierają, bo lato się robi, po prostu muszą być w miejscu, gdzie jest więcej wody, gdzie mniej się powietrza, no i dla zwierzyny więcej. To możecie zobaczyć, że mają pralkę, lodówkę, telewizor. To jest tacy... O, elektryczność porobiona na ścianie. To widać, że to naprawdę trochę inaczej wygląda. Trochę inaczej wygląda, niż jak byłem w Kirgistanie. Yeah, this one are really modern, because in Kyrgyzstan everything was like super basic. Oh, really? Yes. Uciekła. Dziewczynka się mną interesuje. Tylko wyjdę i już od razu szaleje. I chce mi pokazać, jak na rowerze jeździ. I tak sobie ludzie tutaj żyją. Ci też jeszcze mają samochód i mają motocykl. To wiecie, gdzieś zawsze dojadą. A jak opowiadał mi na przykład, jak ludzie na tej pustyni Gobi, to wyobraźcie sobie, tam też żyją nomadzi. Ale tam jest ta różnica z nomadami taka, że na przykład oni, tak, jest jeden namiot, kolejny sąsiad 10 km dalej. Że oni tu żyją totalnie na totalnym pustkowiu takim, że po prostu szok. Pomyślcie sobie, jak tam na przykład kolejny wasz sąsiad 10 km dalej albo 20 km dalej, a dookoła nic, tylko natura. To przecież nie wiem, to trzeba być nauczonym samotności i trzeba lubić tą samotność. Albo bardzo trzeba nie lubić innych ludzi. Naprawdę, to co widziałem w Kirgistanie, a to co oni tutaj mają, jak oni ci tutaj żyją, to jest petarda. Oni to właśnie mi powiedzieli, że jedna ta jurta czy gir jest typowo używana na przykład jako kuchnia. Tu mają kuchnię z tej strony. Tutaj jest pralka i umywalka, czyli taka łazienka pewnie jakby. Dalej tam był telewizor i łóżko, tak jak salon. I sypialnia, no i pies po środku. A druga jest taka do przetrzymywania rzeczy po prostu. Ale tutaj w tym przypadku ta druga będzie typowo chyba dla nas. Dobra, okazało się, że dostajemy ich jurtę, oni się przenieśli do drugiej. Także naprawdę mega fajnie. To wam teraz mogę spokojnie to pokazać wszystko. Popatrzcie, tutaj aneksik kuchenny. Tutaj coś się robi, pewnie z mleka, może ser jakiś albo coś. Tutaj moje łóżko. Ciasteczka, cukierki przygotowane, ale ja nie jem słodkiego już od tygodnia. Tutaj ołtarzyk buddyjski. Drugie łóżko. Takie zdjęcia. Telewizorek, filmy Koreci. Koreci. Jakbyście nie znali, to mało wiecie w życiu. Kto nie zna filmu Koreci. No i co, zamrażarka, pralka. I to jest ciekawe też. Tutaj sobie wlewacie wodę i odkręcacie i elegancko działa. Da się? Da się. W nocy podobno ma być bardzo zimno, także będziemy musieli sobie piecyk rozpalić. Tutaj za chwilę nam muszą zasunąć to. Dobra, nie, jednak się dowiedziałem, że to się robi masełko takie. A i po prostu na chleb dają. Czyli jeśli pomyliłem, to nie ser, tylko masło. Zaraz bierzemy się za przygotowanie kawki. A później nie wiem co dalej. Jeszcze wypytam o parę fajnych rzeczy, bo no, to jest ciekawe. Naprawdę, przynajmniej dla mnie. Nie wiem jak dla was. No ale jeśli ktoś nigdy nie był w takim miejscu, nigdy nie widział, że można tak żyć, to myślę, że powinno być ciekawe. Powiem wam, że właśnie zobaczyłem odcinek z Palestyny.
niezłe, naprawdę. Jak ktoś z Was nie widział jeszcze tych odcinków, bardzo warto wrócić i zobaczyć. Serio. No i znowu nas chmura dorwała, ale to nic. Za chwilę idę do jurty. Mam nadzieję, że jakąś kolację zaraz będziemy robić, bo już trochę zgłodniałem. Zastanawiam się właśnie, co dla nas przygotują. Wiecie, jak oni dali nam to na przywitanie, to mleko. To była taka ciepła woda z mlekiem. Tak jak mówił, 20% mleka, 80% wody i sól. No wypiłem, bo wypada wypić, ale no nie smakowało mi to oczywiście. Zobaczymy, jak będzie z jedzeniem. Pytaliśmy już, czy je mięso i tak dalej. No nie, wiadomo, że jem. Właśnie pan, który nas tutaj gości, pojechał po zwierzynę. Powiem wam, że mu tak to nieźle idzie. Wam pokazywałem. Tęczę. Sam jeden daje sobie radę z tym wszystkim. Już tam będzie z 200 sztuk, może 300. Zaraz zobaczę, jak pojadą bliżej. Ciekawie to wygląda. Ty, ale patrzcie, jak one się podzieliły. Tutaj białe, tutaj czarne. Ty, jak na ustawkę wyszły. Białe koszulki i czarne koszulki. Nie no, klasa, jakie posłuszne są, naprawdę. Nie uciekać. Nie w tą stronę. Co to się stało? Aha. A cyk, ten próbował wykorzystać. Jak próbuje wykorzystać chwilę. Dobry kozak. Co to? Jak one się nawołują w ogóle. W sumie ja nie zdziwiłem się, jak on wybierał dla nas kolację. Ciekawe. Łoć, jaką wielką złapał. Teraz drugą. Ciekawe, co oni robią. Coś tam sprawdzają im. A, związuje, no to liczy. Ten ziomek, co przyjechał, to ją zabiera po prostu. Co o tym myślisz, mi powiedz? Ty. No, tak myślałem właśnie. Cieszę się, że to nie jesteś ty. Tak jest. No, a wydajcie mi znać, czy byście chcieli sobie tak zamieszkać z nomadami w Mongolii, pośrodku totalnie niczego. Wszędzie dookoła nic. Ciekawe, kiedyś ktoś się mnie zapytał, że jest taka opcja, że można sobie pojechać na parę miesięcy właśnie do Mongolii, do jakiejś rodziny i
po prostu razem z nimi się przemieszczać. Wiecie, tak jak się zmienia pogoda, tak jak na przykład wiecie, stado się musi przemieścić i tak dalej. I że jest taka opcja właśnie w Mongolii. I ja sobie później myślę, po co? No, serio. Nudy na pudy. No bo co tu robić? Ile można z kozami chodzić? Parę dni. To fajnie. Ja się cieszę bardzo, że tutaj jestem. Jutro pojedziemy jeszcze do innych takiej rodziny, gdzie indziej. Kolejny dzień nawet nie wiem, ale będzie spoko. No, ale na chwilę. Na dłużej. No. Staliśmy kolację, pierożki. It's not a pierogi, it's a steamed dumpling. Steamed dumplings, but in Poland we say pierogi. Pierożki. But this is with the vegetable or meat? No, it's meat. Meat, yeah? There's meat in it. Okay, nice. Yeah. Let's try. W ogóle pierożki, które nam dali, no 9 na 10. Były tak pyszne. Dawno nie jadłem takich dobrych. Tłuste oczywiście, jak wszystko, co tu jadłem, ale były znakomite. Nie mam jak z auta wyjść, bo jest taka ulewa, że jak dojdę do jurty, to już będę cały mokry. A jest tak zimno, że szok. 7 rano. Obudził mnie rozpalający się ogień. Tutaj przygotowała pani już dla nas właśnie to masełko, zebrała tam chleb. Tutaj ziomuś już robi kawkę, jajko. Ale lało w nocy. Pierwszy raz jem masło z jaka. I powiem wam, że dobre. To jest to właśnie, co wczoraj pokazywałem. Nie wiem, czy tam mówiłem. To, co tam było odłożone z boku. Naprawdę spoko. Spało się dobrze, chociaż nie ukrywam, że łóżko no to dechy typowo i w nocy przez chwilę zrobiło się zimno. Ale było spoko, bardzo spoko. Jestem dobrze wyspany. Czas na kolejne przygody. Za chwilę się pakujemy, kończymy pić kawę i ruszamy dalej. Dzisiaj mamy do przejechania chyba 300 km. Jakoś tak. Także jest też kawałek. No. Trzymam kciuki, żeby się to troszkę zmieniło. Będziemy dzisiaj w piękne miejsca. Przyjechaliśmy właśnie na gorące źródła, ale jest tak zimno i tak wieje, że na pewno nie będę korzystał, ale idziemy tam zobaczyć. Nie wiem, jest chyba 7 stopni albo 8 i no dość nieprzyjemnie, no ale mieliśmy to w planie, no to już idziemy. To te gorące źródła. Rzeka jakaś płynie. Dobra, sprawdzę. Patrz, kurde. O, gorąca. I to bardzo gorąca. Fajnie, śmierdzi siarką. Kurde, przyszedłem tu i mówię, coś mi nie pasuje. Gorące źródła. A nigdzie nie ma żadnej wanny do kąpieli, ani nic. Żadnej takiej tuby. Wszędzie, gdzie są gorące źródła, to takie coś jest. No, a się okazało, że właśnie stąd, tymi rurami, które są z tyłu, wodę transportują do kampów, które tam mają. No i tam stoją właśnie takie gorące wanny, gorące tuby. Jakoś tak.
Tutaj na początku woda 81 stopni ma i właśnie tam, gdzie wczoraj byliśmy, to się nazywa Dolina Wulkanów. Tutaj właśnie było dużo wulkanów. No i tutaj widać, że woda spod jednego całkiem nieźle się grzeje. Kurde, dzisiaj mieliśmy zaplanowane wszystkie rzeczy na ładną pogodę, a niestety ich nie ma. Zaraz idziemy na świetne jeziorko, ale coraz lepiej się robi. Jestem dobrych myśli i tak mi się tutaj podoba. Powiem wam, że czy jest jakoś, nie wiem, zachmurzone, no wiadomo, jak słońce to jest lepiej, ale nawet jak jest zachmurzone, to jak jedziecie i macie nagle, wiecie, stado koni, zaraz stado jaków na przykład, później znowu coś. To niesamowita natura z Mongolii, naprawdę. Coś pięknego. Naprawdę można fajnie przyjechać, odpocząć, wycieszyć się i pooglądać piękne widoki. No i tutaj możecie zobaczyć, macie takie kempingi właśnie. No i tam gdzieś stoją te wanny. Czy tuby raczej. Dobra, tutaj zakończę ten odcinek. Pojedziemy w kolejne fajne miejsca, je chcę wam pokazać, także dziękuję bardzo, że oglądaliście. To jest drugi odcinek z Mongolii. Także jeśli jeszcze nie widzieliście pierwszego, serdecznie zapraszam, a także zapraszam do poprzednich odcinków, które są z tej serii. Za parę dni będę w Rosji. Także zaczną się naprawdę bardzo ciekawe odcinki. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał Podróże Wojownika, bo w tym roku mój cel to 1 000 000 subskrypcji.